Jezioro, które uchodzi za jedno z najczystszych w kraju, a zarazem jedno z najbardziej urokliwych miejsc Polski. Pokażemy Wam, jak połączyć pustelniczą skromność i śluby milczenia z posiadaniem i zarządzaniem ogromnym majątkiem. Obejrzymy jeden z najsłynniejszych ośrodków badawczych międzywojennej Polski oraz wybierzemy się na relaksujący rejs. Urokliwe zatoczki, przesmyki oraz kilka tajemniczych wysp i górujący nad wszystkim 300-letni klasztor. Tak pokrótce można opisać tereny położone nad jednym z najczystszych w Polsce, przepięknym jeziorem Wigry na Suwalszczyźnie. Nazwa pochodzi prawdopodobnie od litewskiego słowa wingrus, oznaczającego kręty, zygzakowaty. I faktycznie jezioro kształtem przypomina dużą literę S. Urozmaicone brzegi Wigier wypełniają zatoki, półwyspy, przesmyki i ujścia strumieni. Przed wiekami okolice jeziora Wigry zamieszkiwali Jaćwingowie, którzy rozgromieni przez Krzyżaków w XIII wieku zostali zmuszeni do opuszczenia tych ziem. Pozostałe nieliczne plemię Wigran zamieszkiwało na Wigierskiej Wyspie jeszcze przez 2 wieki, kiedy to na polecenie wielkiego księcia Litwy Witolda przesiedlono ich gdzieś nad Niemen. Nadwigierskie tereny stały się ulubionym miejscem polowań polskich królów i książąt Litwy. Myśliwskim przyjemnościom oddawali się tu Władysław Jagiełło i Zygmunt August. Na ponad 2 wieki przed przybyciem Kamedułów nad Wigry król Władysław Jagiełło miał natknąć się tutaj podczas łowów na pustelnię. Wiadomość o niej dotarła do Krakowa, a stamtąd dowiedzieli się o niej Kameduli i postanowili ją zasiedlić. Udało się to dopiero w 1667 roku, gdy król Jan Kazimierz podarował wyspę wraz z przyległymi terenami Kamedułom w wieczyste użytkowanie. Uczynił to, jak powiedział, dla uproszenia Boga, aby przez modły pobożnych zakonników raczył odwrócić trapiące kraj klęski i niepowodzenia. Wkrótce po osiedleniu mnisi zaczęli działalność, nie skupiając się tylko na medytowaniu. Zakładali nowe wsie i folwarki, tworzyli huty żelaza, szkła i miedzi. Zaczęli też budować kościół i budynki przykościelne. W związku z pracami wycięli znaczną część puszczy oraz przyłączyli wyspę do pobliskich miejscowości, usypując groble. Budowa zespołu klasztornego w stylu barokowym zajęła Kamedułom 50 lat. Wzniesiono go na wzgórzu na 2 poziomach, gdzie umieszczono pustelnicze eremy z ogródkami.
Noszący się na biało zakonnicy wiedli surowe, pustelnicze życie. Żyli w ascezie i milczeniu, zachowywali pełen post i odżegnywali się od jakichkolwiek kontaktów z kobietami. Nie przeszkadzało im to jednak w zdobywaniu dóbr materialnych. W XVIII wieku byli w posiadaniu 300 km² gruntów leśnych, ornych i jezior, huty szkła, młynów, tartaków i papierni. Ponadto należało do nich 56 wsi, 11 folwarków i miasto Suwałki. Swego czasu był to najbogatszy klasztor kamedulski w Europie. Po III rozbiorze Polski w 1796 roku władze Prus skonfiskowały dobra kamedułów, a w 1800 roku usunięto ich z Wigier. Klasztor zaczął podupadać. Największe zniszczenia nastąpiły w czasie I i II wojny światowej. W 1944 roku Sowieci strzelali pociskami artyleryjskimi do od lat pustego klasztoru w nadziei, że teraz to nawet Bóg się stąd wyniesie. Odbudowany po wojnie klasztor służył artystom jako dom pracy twórczej. Obecnie, po przejęciu obiektów przez należącą do kościoła fundację, klasztor jest poddawany renowacji. O ile sam obiekt z zewnątrz robi niesamowite wrażenie, wewnątrz nie ma zbyt wielu miejsc do obejrzenia. Atrakcyjne są wnętrza kościoła, szczególnie ołtarz główny i ołtarze boczne, wykonane ze złoconego dębu, a także możliwość zejścia do podziemi, gdzie znajdują się grobowce mnichów i oryginalny fresk przedstawiający taniec śmierci. Dodatkowo obejrzeć można pokoje gościnne, w których nocował papież Jan Paweł II. Z przystani u stóp klasztoru można wypłynąć w godzinny rejs po jeziorze Wigry, tym samym szlakiem, którym w 1999 roku płynął papież Jan Paweł II. Statek przepływa przez najgłębsze miejsce jeziora na plosie, gdzie od dna dzieli nas aż 73 metry. Podziwiać można również Zatokę Hańczańską z unikalnymi siedliskami kormoranów i czapli siwej. Niezapomnianym przeżyciem jest również oglądanie z perspektywy jeziora klasztoru w Wigrach. Muzeum mieści się w dawnym budynku stacji hydrobiologicznej działającej w latach 1920–1939. Był to jeden z najsłynniejszych w Polsce ośrodków badawczych. Zajmował się opisywaniem wód jeziora Wigry oraz zamieszkujących je organizmów, co doprowadziło do odkrycia kilkunastu gatunków endemicznych, czyli występujących tylko we Wigrach. Zwiedzanie muzeum jest wycieczką w czasie. Rozpoczyna się od wystawy poświęconej działalności stacji hydrobiologicznej przed wybuchem II wojny światowej. Potem przeskakujemy w epokę lodowcową,
aby obejrzeć makietę fragmentu lodowca z trójwymiarowymi zdjęciami śnieżnych pustyń. Następnie czeka nas skok na głęboką wodę, wirtualna podróż batyskafem na dno jeziora Wigry. Mijamy rośliny, ryby, możemy pooglądać wigierskie pejzaże z różnych okresów historycznych. Z pomostu w kolejnej sali widać panoramę jeziora, słychać ptaki. Kontynuujemy wirtualną wędrówkę poprzez miękkie torfowisko otaczające leśne jeziorko. Wycieczkę kończymy podziwiając eksponaty, których nazwy zawierają słowo Wigry. Zwiedzanie muzeum warto zakończyć na przylegających terenach zielonych. Znajduje się tu plac zabaw, ścieżki przyrodnicze i edukacyjne, a także niewielka plaża i przystań dla łodzi. Z brzegu jeziora roztacza się piękny widok na niedaleki wigierski klasztor. Okolice jeziora Wigry to idealne miejsce na wypoczynek. Cisza, spokój, piękne widoki i czysta woda zachęcają do oderwania się od codziennego, szybkiego tempa życia. Duża ilość ścieżek pieszych i rowerowych, lasy, łąki, ciekawe zabytki i atrakcje turystyczne oraz przyzwoita i niedroga baza noclegowa pozwalają spędzić tu relaksujący urlop.